Dzień dobry. Dziś film dotyczący Deusa 2 i Deusa 1. Można powiedzieć, że w pierwszej części chciałbym Wam pokazać pewne porównanie tych dwóch wykrywaczy na celach głębokich. Będzie to test głębokościowy, będą to teoretyczne możliwości głębokościowe wykrywaczy. Wykrywacza Deus 1 i wykrywacza Deus 2. Na początku będzie to Deus 2 na ustawieniach. Będzie to mój program Deep, którego używam. Czułość 95, Frequency Max 40. To jedyna zmiana, którą wprowadziłem, dlatego że są tu również cele nisko przewodzące, drobne, więc potrzebuję troszeczkę wyższej również częstotliwości. Głośność żelaza na 7, reaktywność 2,5, audio response 4, typowa i średnia, można powiedzieć, średnie audio response na słuchawki. W teście można by to użyć 5, ale nie chcę tutaj Was, że tak powiem, nie chcę tworzyć ustawień, które będą nierzeczywiste, nierealne. Threshold w ustawieniach eksperckich jest pitch. Zero bottle cap reject, notch wyłączony, silencer na 0. To typowe, można powiedzieć, ustawienia głębokościowe zbudowane na bazie programu Deep High Conductors. Pamiętajcie, by nie sugerować się nazwą głęboki, wysokie przewodniki, dlatego że może Was to zmylić. Używajcie programu Deep normalnie jako programu Deep, czyli programu głębokiego, tam gdzie potrzebujecie rzeczywiście tej głębokości. Być może w lesie, być może na łące, gdzie celi jest mało i są głęboko, warto używać Deep High Conductors, ale jako programu deepowego, tak jak to jest w Deusie 1, gdzie jest program Deep wprowadzony bodajże w softie 4.0, jeśli się nie mylę, coś takiego tam chyba wprowadzili wtedy Deepa i Hota, prawda? Ale to już nie pamiętam szczerze, bo było to parę lat temu. Co do filtrów audio i w ogóle systemu tutaj audio, jest High Square. Dlaczego High Square? High Square używam do poszukiwania celów głębokich. Gdybym szukał celi drobnych, używałbym prawdopodobnie PWN-a. Chociaż też nie jest to takie pewne, wszystko jednoznaczne. Czasami używam High Square'a, czasami używam PWN-a. Według mnie system audio PWN w Deusie 2 ma więcej niuansów. I tam, gdzie tych niuansów potrzeba rzeczywiście, czyli na przykład w środowisku pola ornego i programie Sensitive, działa to bardzo dobrze. Tu wolę mieć jakby czyste audio takie i lekkie takie, można powiedzieć, mix mode'owe audio tych celi, czyli jeśli coś jest głęboko, to pojawia się taka mgiełka, takie mdłe sygnały, prawda? Więc ten High Square bardziej mi odpowiada do poszukiwań głębokich niż do poszukiwań celi na przykład na polu ornym, gdzie są relatywnie płytko, nie? No, co do filtrów, filtry użyłem delikatnie na 2, filtrów używam wtedy, jeśli szukam celów głębokich. Można to oczywiście dać wyżej, powiedzmy na 3, ale ta dwójeczka myślę, że w tym teście akurat wystarczy. Do czego służą te filtry? W ustawieniu 0 mamy dźwięk z największą ilością niuansów, trzasków i tak dalej, nie? Im dalej w las, tym to jest wszystko bardziej wygładzone. Sprawdza się to przy poszukiwaniach głębokich, gdzie potrzebujemy takiej klarywności, nie chcemy tego trzasku głębokiego celu, ale chcemy czystości, prawda? Więc to pozwala nam użycie audiofiltrów. Natomiast tam, gdzie potrzebuję niuansów, czyli na polu ornym, nie używałbym tych filtrów i ustawiłbym to na 0, nie? To tyle, jeśli chodzi o program Deep. Co do ustawień stabilizatora gruntu 2, nie znalazłem miejsca, na którym można było używać 1, no ale cóż, wszystko przede mną, nie? Teraz pokażę Wam, jak się ten wykrywacz sprawuje w tych ustawieniach na celach.
Pierwszym celem będzie Denar Jagielloński na 21 cm. Bardzo trudny cel. Jeśli bym bardzo nisko prowadził cewkę, wręcz szurał, nie jestem w stanie uzyskać odpowiedzi tego celu. Kolejnym celem jest denar krzyżowy na 21 cm, moneta wczesnośredniowieczna. Tu mamy czysty sygnał, można powiedzieć, koksowy do sprawdzenia. Nocza na koks używam tylko w ekstremalnych sytuacjach, praktycznie go nie używam, dlatego że można sporo stracić używając nocza na koks. Mimo wszystko znajduję ten koks i go wykopuję. Pokażę Wam teraz, jak będzie to wyglądało z denarem krzyżowym. Powoli. Szybciej. Myślę, że ta identyfikacja 72, 74, 73, 68 jest prawidłową identyfikacją tego denarka. Jeśli zmniejszyłbym reaktywność i użyłbym dwójki, czego również się nie bójcie, wykrywaczu DAUS 2, bo to nie jest wykrywacz DAUS 1. Koks. Mamy o wiele lepszą odpowiedź, prawda? I lepsze ID, można powiedzieć. Bardzo głośno i dobrze. Wrócę na chwilę do denarka. Wątpię, czy by to pomogło. Jakiś szmer tam jest, nawet to ID się pokazało 23, 31, ale myślę, że to by się nie udało. Denar rzymski na głębokości 31 cm. Pod tym białym kawałkiem drewna. Tu mam jakąś anomalię, którą uznaję jako żelazo. A to jest denarek rzymski na 31 cm i jego audio. Tą identyfikację 31 dedykuję wszystkim twórcom programów takich jak Tecna czy Legacy, gdzie 1/3 zakresu możliwości wykrywacza została wycięta dyskryminacją. Czasami się pojawia jakieś wysokie ID, prawda? Jak tutaj 85-92, ale generalnie ten cel jest identyfikowany słabo. Jest celem ekstremalnym, można powiedzieć, dlatego że ta głębokość 31 cm dla denara rzymskiego w moich terenach jest trudna. Dalej. Aha, czemu się tak dzieje? Czemu się tak dzieje? Po prostu wykrywacz nie wie dokładnie, co to jest i traktuje to jako zaburzenie jakieś, prawda? I tej identyfikacji czystej nie ma, bo jest to zwyczajnie bardzo trudny cel. Dlatego sugerowałbym, żeby nie psuć tego wykrywacza jakimiś fantazyjnymi ustawieniami. Najlepsza jest prostota, deep, reaktywność na rozsądnym poziomie, czułość na rozsądnym poziomie. Wszystko gra, nie? Dobra, ostatni cel, bardzo prosty, szóstak koronny Jana Kazimierza na 31 cm. Wysokie ID i to się drze. Teraz przejdę się i pokażę Wam stabilność tego wykrywacza. Podejrzewam, że będzie to żelazo. Dlaczego sygnał jest dwuczęściowy, można powiedzieć, bo zawiera pierwiastek żelaza i zawiera pierwiastek koloru. Dlatego, że program DEEP ma duże wzmocnienie, jakby to bardzo mocny program, dlatego niektóre cele żelazne będą dawały nam takiego split, taki sygnał dzielony. Ale to jest na pewno żelazo. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że w miejscach czystych jest cisza.
Mimo że wykrywacz jest... Podejrzewam, że też to jest żelazo. Żelazo. A tu kolorek. Jak widzicie, identyfikacja około 50. Dobry cel. Tu żelazo. Tu czyste żelazo. Jest troszeczkę wysokiego tonu. Tak jak wytłumaczyłem wam, czemu się tak dzieje. Żelazo. Żelazo. No to taki krótki pokaz możliwości, jak to działa, jak działa ten wykrywacz na tym programie Deep. Mieliście. Teraz myślę, że przejdę do Deusa 1, a później na koniec wam podsumuję to, co pokazałem. Ok, no to startuję z Deusem 1. Deus 1 będzie ustawiony również na programie Deep. Program na razie jest programem fabrycznym. Dobra, cewkę znalazł. Dyskryminacja. Myślę, że 5,5 fabryczne zostawię. Na razie zostawię czułość na 90. Co do częstotliwości, to myślę, że na początek to 17,2. Tak. 17,2. Poziom żelaza fabryczny. Reaktywność 2. Standardowo mam tutaj silencer na 1. Minus 1. Sygnał akustyczny pozostawię taki, jaki był. Notcha nie ma. W ustawieniach myślę, że pierwsze może pokażę wam to na pitchu. Z tym, że pitch troszeczkę sobie podbiję do góry. No, tak. Myślę, że to by było wszystko tutaj. Co do strojenia do gruntu. Zobaczymy, co nam powie wykrywacz. Pompowanie. - 87. Dobra, przejdę chwilę na tym 87 i zobaczę, jak to wygląda. To było żelazo. Interesuje mnie grunt. Jak się będzie zmieniał, co się będzie z nim działo. Tu jest żelazo. Jak słyszycie, już teraz Deus 1 ma mniej mocy, dlatego że te wszystkie cele, które były z sygnałami dwuczęściowymi, tutaj są bardziej żelaziste. Chciałbym znaleźć ten cel, który był celem kolorowym, tylko nie wiem, gdzie on jest. To jest żelazo. Gdzieś tutaj był, prawda? No jak będzie, to będzie. Jeśli nie będzie, to nie będziemy płakać. Myślę, że to jest to. Nie. To nie jest to. Myślę, że było to bliżej. Żelazo. No nic, może za głęboko, kto wie, zaraz się okaże. Dobrze, to jest czułość 90. Jeśli tą czułość ustawiłbym tak jak w Deusie 2, chociaż jest to zupełnie inny wykrywacz, co będzie się działo? To jest chyba...
ten cel, którego Deus mi... Nie. Deus 2 wykrywał. Dobra, nieważne. Nie ma tragedii, prawda? Jest ten analogowy szum w tle, prawda? Przy tej czułości. To bym kopnął. Mimo że wszystko wskazuje na to, że jest to żelazo, ale takie ciekawe dosyć, nie? To jest koloryk. Nawet dosyć dobry. Fajnie identyfikowany na 672. Gdzieś tutaj, prawda? Może być monetka. Czemu nie? Dobra, no to mieliście teraz pokaz stabilności tego wykrywacza. Nie jest źle, myślę, że nawet bardzo dobrze. Czułość dosyć wysoka jak na Deusa 1, w moich rękach przynajmniej. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało na polu testowym. Pierwszym celem będzie denarek jagielloński. Niestety nie. Teraz cel koksowy, który był tutaj. Zobaczymy, co nam powie na to Deus 1. Deus 1 o wiele słabiej na niego reaguje. No i teraz denar krzyżowy. Przy bardzo starannym podejściu mamy wykrywalność. I to w szerokim zakresie szybkości przemiatania. A przy wolnym myślę, że ta dwójka jest tutaj prawidłowo ustawiana do tego terenu. Teraz cel w postaci denara rzymskiego na 31 cm. Jakąś wykrywalność tu mam. Bez identyfikacji, cichutko, ale jest. No i ostatni łatwy cel. Czy uzyskam identyfikację na niego? Uzyskałem, chociaż ta identyfikacja jest taka sobie, ale szóstak koronny jest wykrywany. To wszystko pokazałem Wam na gruncie ustawionym na pompkę, czyli takim, jakim ustawił mi wykrywacz. Jednak nie w każdym terenie będziecie w stanie używać takiego gruntu, bo zwyczajnie często bywa tak, że zaburzenia gruntowe i różnice w postaci tego, że grunt albo zaniża się powiedzmy do 84, albo skacze do 89 czy 88, powoduje to, że wykrywacz bywa niestabilny. A Deus wymaga stabilności. Deus 1 szczególnie wymaga stabilności, więc ręcznie przeprowadzę korektę o 3 kliknięcia do góry. Zobaczę, jak będzie mi teraz to działało. Denar jagielloński milczy, denar krzyżowy. Wykrywany. Tu jest to zaburzenie jakieś tam, które mi tutaj wykrywa. Denar jest wykrywany. Bez identyfikacji, po cichu, prawda? I
i szóstak również wykrywany. Jak widzicie, całkiem nieźle. No to teraz podsumowanie. Co jeszcze chciałbym tutaj Wam pokazać? Może jeszcze przed tym podsumowaniem. Spróbuję użyć czułości 90, by całkowicie uspokoić ten wykrywacz. Pierwsze, mam zaznaczone tutaj krzyżykiem te wykryte jakby cele, prawda? I kolejny jest tutaj, który uznałem jako cel monetarny. Zaniżenie czułości nic tu nie zmieniło. Wykrywacz, myślę, że nawet zachowuje się lepiej. Pamiętajcie, że mam zrobioną korektę gruntu i mam obniżoną czułość. No to teraz, jak to będzie się sprawowało z tą czułością 90? Perfekcja. Tu jest to zaburzenie. Dobra, teraz sobie odpowiedzcie na pytanie, czy widzicie różnicę? Jest różnica w modulacji, ale jest różnica również w trzasku tak zwanym. Cel 31 cm donar rzymski. Szóstak wykrywany bardzo dobrze, identyfikacja 99, czyli słaba dosyć, ale wszystko do kopania. Czy można narzekać? Dobra, a teraz podsumowanie. Dwa różne wykrywacze. To jest pierwsza sprawa. Jeśli byliście użytkownikami Deusa 1, a kupiliście sobie Deusa 2, czy się zastanawiacie nad Deusem 2, to pierwszą sprawą jest to, że to są dwa inne wykrywacze i do tego trzeba tak podejść. Trzeba podejść do tego z czystą głową i nie szukać Deusa 1 w Deusie 2, bo go tam jest stosunkowo niedużo. Niby ustawienia podobne, audio podobne, ale to są dwa inne wykrywacze. Co się zmieniło na plus? Macie identyfikację, macie głęboką identyfikację celi, czego nie ma w Deusie 1. Czyli głębszą identyfikację celi, bo ta identyfikacja, nawet tutaj w tym teście widzicie, że sprawuje się całkiem fajnie, nie? Kolejną sprawą, odporność na EMI. Jestem w odległości przynajmniej 1,5 km od najbliższej linii energetycznej zwykłej i domów. W tym miejscu jest super, jest cicho. Jednak jeśli będziecie w miejscu, gdzie jest EMI, to EMI potrafi zabić możliwości Deusa 1, powodując po prostu zakłócenia. Ja akurat w tym filmie nie szukałem odpowiedniej częstotliwości i odpowiedniego kanału dla Deusa 1, bo to było dobre od wejścia, że tak powiem, więc uznałem, że nie ma sensu kombinować, ale w wielu miejscach będziecie musieli żonglować częstotliwością wykrywacza Deus 1, by ją odpowiednio dobrać, po pierwsze do warunków, a po drugie do EMI, by tego szumu było jak najmniej. Deus 1 to taki, można powiedzieć, znacznie bardziej analogowy wykrywacz od Deusa 2 i w tym wykrywaczu strasznie ważne jest zaangażowanie użytkownika. Myślę, że z Deusa 1 można wyczarować naprawdę strasznie dużo. Czego nie ma Deus 2 w porównaniu do Deusa 1? Właśnie możliwości tych kombinacji w postaci kombinacji z gruntem. W Deusie 2 zostało to zautomatyzowane w pewien sposób i nie mam możliwości robienia korekt gruntu. Tak naprawdę w Deusie 1 wszystko słychać w słuchawkach czy w głośniku. Wszystko słychać. Co się dzieje, wszystko słychać. Tylko trzeba po prostu słuchać. W Deusie 2
można słuchać mniej. Wiele rzeczy dzieje się tutaj automatycznie i wiele spraw zostało ułatwionych, dając użytkownikowi komfort. To taki znak naszych czasów, komfort. Wszystko jest bardziej komfortowe. Samochody, mieszkania, windy, jeżdżące schody, klimatyzacja w samochodzie, elektryczne lusterka, podgrzewane fotele. Fajnie, super. Wszystko to komfort, nie? I znak nowych wykrywaczy to jest komfort pracy. Naprawdę to się włącza. Macie przygotowane programy w postaci programu głównego, w postaci 2 programów czułych na drobne rzeczy, programu FAS, tam gdzie dużo żelaza, programu Deep, który będzie Wam służył do poszukiwania głębokich rzeczy w określonych warunkach gruntowych. Macie Golda do poszukiwania złota. Wszystko macie podzielone, macie przygotowane wewnętrzne ustawienia tych programów i nawet bez manipulacji, mając tylko świeże i czyste spojrzenie, można włączyć program i go po prostu użytkować. I on działa. Bardziej trzeba w Deusie 1 się postarać, myślę, dlatego że te programy nieszczęśliwe zostały nazwane tak, jak zostały nazwane. Powstały jakieś programy symulujące niby Goldmaxa, Powera czy Gmaxa na przykład, co zupełnie jest bez sensem. Później chyba w 4.0 wprowadzili tego Hota i wprowadzili Deepa i to już było bardzo fajne, bo tak naprawdę w wykrywaczu nic nie jest potrzebne. Potrzebujecie program, który będzie dobry na drobne cele i będzie dobrze separował, i potrzebujecie drugiego programu, który będzie programem głębokim na tak zwaną ubitą glebę, nie? No, a na uraczynę używacie jakiegoś tam. I to naprawdę powinno wystarczyć praktycznie w każdym wykrywaczu. Przykładem takiego wykrywacza jest ORX, nie? Gdzie to jest w ogóle mój faworyt, to jest taki czarny koń wyścigu, ale to może innym razem. To jest mój bardzo lubiany przeze mnie wykrywacz, w którym naprawdę fajne rzeczy, fajnie działa. O, tyle. Ale to nie jest program akurat dzisiaj o nim, nie? Tak więc tak. Komfort pracy nowoczesnych wykrywaczy pojawia się oczywiście w Deusie 2. Jest wygoda, jest wodoszczelność, jest możliwość szukania w wodzie, jest możliwość szukania na mokrej plaży. Więc ta, można powiedzieć, uniwersalność tego wykrywacza jest niezmiernie wysoka, nie? W momencie, gdy powstawał Deus 1, czyli tam nie wiem ile lat temu, pewnie z 15, nie? To nie było przyjęte, że na przykład, że wykrywacz powinien być wodoszczelny. Takiego czegoś to się dopiero zaczęło później pojawiać, myślę, nie? Były specjalistyczne wykrywacze, które służyły do poszukiwań w wodzie. Excalibur na przykład, który był wodoszczelny w jakiś tam sposób. Czy tam Fisher też produkował taki wykrywacz Aquanaut chyba, nie? Do poszukiwań w wodzie, ale tak ogólnie to nie było wodoszczelności. Podświetlanie to był pewien luksus, można powiedzieć. Tak jak klimatyzacja w samochodzie, nie? To był pewien już luksus w wykrywaczu, nie? No, tak więc tak, podsumowując, 2 bardzo dobre wykrywacze. Ja Wam nie jestem w stanie powiedzieć, który jest lepszy. Mimo że Deus 2 ma multum możliwości i funkcji, to Deus 1 jest taką przysłowiową, nie wiem, fujarką wydłubaną z drewna, na którym wirtuos potrafi zagrać lepiej niż komputer, skomputeryzowany jakiś tam, nie wiem, keyboard, nie? Rozumiecie, nie? Po prostu ta dusza analogowa w wykrywaczach pozwala na większą manipulację i na pozwala na użycie większego zaangażowania użytkownika i dzięki temu można uzyskać jakby więcej. Można zaniżać grunt w odpowiednim miejscu, nie? Czego w Deusie 2 nie ma, nie? I uzyskać jakieś masakrycznej głębokości. Jeśli będziecie potrafili rozróżnić w Deusie 1 te prawdziwe cele od celi fałszywych i tak dalej, to znowu jest jakiś postęp i jakieś przebicie pewnej bariery, którą Deus niestety nie przebije, nie? Tak więc możliwości kombinacji w kwestii oceny, które jest lepsze, który gorszy, jest tak wiele, że się nie da tego zrobić. Po prostu się tego nie da zrobić i powiedzieć Wam jasno, kupujcie Deusa 2, kupujcie Deusa 1. Nie wiem, to zależy od użytkownika. Często takie pytanie u mnie pada na kanale, co wybrać, nie? Ja nie wiem, bo każdy wybiera pod siebie. Jeśli jesteście osobą, którą chcecie się na przykład poświęcić temu Deusowi 1, chcecie, żeby to był Wasz główny wykrywacz, bo Wam się po prostu podoba, nie? I będziecie słuchali tego wykrywacza, no wybór można powiedzieć doskonały, nie?
No jeśli na przykład szukacie w wodzie albo szukacie na słonej plaży, to wiadomo, że będzie to lepszy wybór, nie? Jeśli chcecie mieć łatwość i komfort, no wiadomo, który wybór będzie lepszy, nie? W uzyskiwaniu tych wszystkich celi, nie? No, tak to wygląda. Ja ostatnio cały czas robię pewne porównania i zbieram śmieci. Drobne śmieci kolorowe wykrywane wykrywaczami różnymi i różnistymi. W tych samych miejscach. Może tylko w innym czasie, nie? No, muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę te wszystkie wykrywacze, dobre wykrywacze, takie jak na przykład Deus 1 czy Deus 2, Manticore, Equinox, wykopują bardzo podobną ilość celi. Widać to właśnie w śmieciach, nie? Drobnych kawałkach metali kolorowych, nie przekraczających 2 cm długości. Porównując to, można wyrobić sobie pewne zdanie, jak te wykrywacze działają. Różnią się komfortem pracy, jakością, czystością, brakiem zakłóceń EMI itd., itd. Ale tak naprawdę wykopują podobną ilość dobrych celi i złych celi. Wiele zależy od użytkownika, od jego, że tak powiem, zaangażowania i zaawansowania. Myślę, że Deus 1 czy ORX jest świetnym wyborem zawsze i wszędzie. Po prostu dobry wykrywacz jest zawsze dobrym wyborem. O, tak bym powiedział, nie? Wiecie, ja nie kupuję na przykład wykrywacze, by Wam je pokazywać w filmach, nie? Wszystkie wykrywacze, które kupuję dla siebie, są wykrywaczami, które chcę używać. O, tak bym powiedział. Chyba jedyne odstępstwo zrobiłem przy Simplexie Ultra i chyba Xterze w Minelabie, nie? No, to tak. Poza tym to są wszystko wykrywacze, które mi się podobają i dlatego je kupuję, nie? Często tam też również w pytaniach pada, że ktoś chciałby zobaczyć jakiś wykrywacz, ale jak mi się po prostu nie będzie podobał, to go nigdy nie będę miał, nie? Bo ja go muszę kupić i muszę poświęcić masę czasu, żeby Wam coś sensownego powiedzieć. Z Deusem 1 nie ma problemu najmniejszego, czy z Deusem 2, no bo to użytkuję cały czas te dwa wykrywacze. Deus 1 to używałem x lat, że tak powiem, nie? To mogę coś na ten temat powiedzieć, ale żeby zrobić materiał dotyczący jakiegoś wykrywacza, ja muszę poświęcić kupę czasu, żeby ten wykrywacz poznać. Chyba że go znam oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, nie? Bo to się tak nie da, dlatego że takiemu właśnie youtuberowi, który kupuje wykrywacz po to, żeby zrobić film, to zawsze samo z butów wyjdzie, nie? No bo po prostu on będzie się poruszał tam w tym, co pisze w instrukcji, będzie o tym mówił, ale tak naprawdę nie będzie wiedział nic głębiej o tym wykrywaczu. A żeby wiedzieć coś głębiej o wykrywaczu i Wam coś sensownego przekazać, to trzeba poświęcić kupę czasu na opanowanie tego wykrywacza, co jest rzeczą naprawdę często trudną, mając więcej wykrywaczy. No, cóż, porównanie widzieliście. To jest porównanie głębokościowe, więc jeden z aspektów tylko możliwości wykrywacza i potrzeb, jakie wy potrzebujecie. Każdy wykrywacz głęboki będzie dobry do wszystkiego, nie? Czasami wykrywacz płytszy w pewnych miejscach jest rozwiązaniem lepszym, dlatego nie ma co robić porównań wykrywacz, który lepszy czy gorszy na bazie jednego pola testowego i jakiegoś tam testu, prawda? Zobaczyliście teoretyczne możliwości głębokościowe wykrywaczy ustawionych w jakiś tam sposób. Myślę, że na dziś to wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia.